Witajcie kochani, dzisiaj mam dla Was nowości IKEA z lutego 2026. Sporo rzeczy do łazienki, kilka do kuchni i do ogrodu. Pokażę Wam, co nowego pojawiło się w sklepach, co wygląda praktycznie, a co jest po prostu fajnym designem. Dajcie znać w komentarzu, co najbardziej Wam się spodobało, a ja nie przedłużam i zaczynamy. W kolekcji o tej nazwie do tej pory znajdowały się organizery do szuflad łazienkowych, ale teraz pojawiły się dwie nowości do płytkich szafek wiszących, jakie zazwyczaj montuje się nad umywalką w łazience. Pierwsza nowość to takie dwa sprytne koszyczki, które tworzą dodatkowe wnętrze w szafce. Wystarczy wyjąć półkę, przypiąć te organizery i od razu zyskujemy dodatkową przestrzeń na kosmetyki, szczoteczki, środki do pielęgnacji albo inne drobne akcesoria łazienkowe. Fajne jest to, że nie trzeba nic wiercić ani przerabiać, po prostu wykorzystujemy przestrzeń, która normalnie jest niewykorzystana. Pojemniki montuje się bardzo łatwo. Zestaw dwóch takich organizerów kosztuje zaledwie 15 zł. Obok mamy też wiszącą tacę z tej samej serii, która działa jak dodatkowa półeczka. Można na niej ustawić perfumy, kremy albo inne drobiazgi, które chcemy mieć pod ręką. Taca pasuje do wszystkich szafek o szerokości 40 cm i kosztuje 30 zł. Kolejne nowości pojawiły się w ramach takiej uroczej dziecięcej kolekcji akcesoriów do łazienki, która ma zachęcać dzieci do samodzielności. IKEA zaprojektowała ją tak, żeby poranne i wieczorne rytuały były trochę jak zabawa, a nie obowiązek. Są tu między innymi kubeczki, pojemniki, minutniki na przyssawkę czy inne drobne akcesoria, które pomagają dzieciom uczyć się mycia zębów i codziennej higieny. Wszystko jest w przyjaznych kolorach, lekkie, łatwe do chwycenia małymi rączkami i zaprojektowane tak, żeby dzieci mogły korzystać z nich same. Fajne jest to, że to nie tylko design, ale też taki mały krok w stronę samodzielności dziecka, bo nawet zwykłe mycie zębów może być trochę bardziej motywujące, kiedy masz swój własny, kolorowy gadżet z IKEA. Ten pomarańczowy kubek został tak zaprojektowany, aby idealnie pasował do dziecięcych rączek, ułatwiając dziecku mycie zębów. Jest idealny do płukania buzi po umyciu ząbków oraz do przechowywania szczoteczek. Kubeczek, który można chwycić obiema rękoma, kosztuje 10 zł. To lustro jest na przyssawkę, więc można je bez problemu powiesić na takiej wysokości, aby dziecko mogło z niego korzystać. Kosztuje 25 zł i jest bezpieczne, bo jest nietłukące. Ten koszyczek również jest na przyssawkę i również kosztuje 25 zł. Jego szerokość to 26 cm. Można na nim przechowywać szczotkę do włosów, szczoteczkę do zębów i kubek, albo przyczepić go przy wannie i przechowywać w nim dziecięce zabawki do kąpieli. Koszyk ma dziurki, dzięki czemu nie będzie się w nim zbierać woda. Na tych dwóch zabawnych haczykach na przyssawkę można przechowywać zarówno kubek, ten z uchwytami, jak i ręcznik. Dwie sztuki kosztują 15 zł. Minutnik na przyssawkę zapewni dzieciom frajdę i pomoże kontrolować czas podczas mycia zębów. Minutnik kosztuje 15 zł. Powiem Wam, że gdy pierwszy raz ten produkt zobaczyłam na półce, nie miałam pojęcia, co to jest. A to po prostu dozownik do mydła, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Łatwy w użyciu, wystarczy nacisnąć ręką, kosztuje 18 zł. Wśród nowości pojawił się także taki oto kosz na odpady, idealny do łazienki. Ma 3 litry pojemności i kosztuje 50 zł. Ma cicho zamykającą się pokrywkę, dzięki czemu jest świetny do używania nawet w środku nocy, bo nikogo nie obudzi trzask zamykanej pokrywki. Możemy go kupić w dwóch kolorach, albo jasnozielonym, albo czarnym.
Kolejna nowość to szczotka do WC z tej samej serii. Pasuje do kosza na śmieci. Kosztuje 40 zł i dostępna jest również w dwóch kolorach, czarnym i jasno-zielonym. No i co ciekawe, pojemnik na tę szczotkę wykonany został ze szkła, co wnosi odrobinę elegancji. Kolejna nowość do łazienki, do pralni albo do sypialni, w zależności od tego, gdzie przechowujecie rzeczy do prania. Torba na pranie o pojemności 42 litrów za 50 zł jest świetna, bo bardzo wąska i naprawdę zmieści się w każdym miejscu. Pomimo kompaktowych wymiarów jest bardzo praktyczna, zawiera przegródkę, dzięki czemu w jednym koszu możemy segregować rzeczy do prania. Jej szerokość to zaledwie 20,5 cm, więc sprawdzi się naprawdę w bardzo małych i wąskich łazienkach lub szafach. Fajnie, że ma też taki stelaż, nóżki, dzięki czemu jest bardzo stabilna, no i ma też uszy, dzięki czemu można ją przenieść z miejsca na miejsce. Teraz jeszcze szybko zajrzymy do kuchni, bo i tutaj pojawiło się kilka nowości, zwłaszcza w dziale desek do krojenia. Ta oto deska w kolorze jasno-pomarańczowym o wymiarach 25 na 17 cm kosztuje 40 zł i została wykonana z tworzywa, dzięki czemu można ją myć w zmywarce i ponoć jest bezpieczna dla noży. Szczerze mówiąc, ja mam trochę mieszane uczucia co do desek wykonanych z tworzywa, no ale taka deska może też sprawdzić się jako taca, na przykład na wędliny lub sery. Kolejna nowość to dwie deski do krojenia za zaledwie 15 zł. Niestety również zostały wykonane z tworzywa sztucznego, dlatego jest to opcja niskobudżetowa. Jeśli przykładowo gdzieś wyjeżdżamy, potrzebujemy deskę na chwilę, to na pewno jest to fajna opcja, ale jeśli mielibyśmy ją używać długoterminowo, no to jednak polecam zainwestować w bardziej porządną deskę. A to jest całkiem ciekawy produkt, bo są to 3 sztuki desek do krojenia, które również mogą służyć za pokrywki do popularnej serii pojemników szklanych i plastikowych IKEA 365+. A więc jest to produkt o różnorodnych zastosowaniach. 3 sztuki kosztują 15 zł. Wśród nowości pojawiły się także te oto dwie giętkie deski do krojenia. Pewnie je kojarzycie, bo one w ofercie już są od pewnego czasu, ale teraz pojawiły się w dwóch nowych kolorach, ciemnozielonym i szaro-turkusowym. Za 2 sztuki zapłacimy 6 zł. Kolor energetycznej czerwieni zachęcającej do działania w ogrodzie zyskała ta na pewno dobrze Wam znana konewka. Kosztuje 10 zł, a jej pojemność to 1,2 litra. Nowy kolor zyskał również ten biały spryskiwacz do roślin. Teraz możemy go kupić dla odmiany w kolorze czerwonym. Kosztuje tylko 7 zł i sprawdzi się w Twoim wiosennym ogrodzie. W kolorze intensywnej czerwieni jest również ten sekator ogrodowy za 20 zł. Akurat gdy byłam w sklepie, to wszystkie sztuki się wyprzedały, ale wiem, że znowu jest dostępny w IKEA Kraków. Zarówno w ogródku, jak i na balkonie mogą przydać się takie nożyczki wykonane ze stali nierdzewnej. Kosztują 20 zł. No i mamy też klasyczne narzędzia ogrodnicze, które przydadzą się podczas przesadzania i pielęgnacji roślin zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Jedne są wykonane ze stali nierdzewnej i litego drewna i kosztują 30 zł, natomiast drugi zestaw jest tańszy, kosztuje 20 zł, jest nieco mniejszy, więc sprawdzi się dla dzieci i został wykonany ze stali galwanizowanej i z litej brzozy. Ta wisząca doniczka z galwanizowanej stali to ponadczasowy klasyk. Materiał, z którego została wykonana, sprawia, że jest odporna na rdze. Kosztuje 30 zł, jej średnica to 27 cm. Pozwoli Ci maksymalnie wykorzystać przestrzeń w pionie i stworzyć oazę zieleni nawet na ograniczonej powierzchni. Doniczka za 25 zł oraz skrzynka za 70 zł. Oba produkty mają uchwyty, dzięki czemu można je powiesić na barierce na balkonie. To doskonałe miejsce na wiosenne kwiaty i zioła.
To już wszystko na dziś. Dajcie mi znać w komentarzu, która nowość z IKEA najbardziej Wam się spodobała i czy coś z tego trafi na Waszą listę zakupów. Jeśli film był pomocny, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, bo regularnie pokazuję nowości z IKEA i inspiracje do domu. A jeśli chcecie dodatkowo podbić ten film i pomóc mu dotrzeć do większej liczby osób, możecie użyć funkcji podbij film. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!